Dawno sobie nie robiłem tych takich małych vlogowych medytacji. To jest mega ciekawe w ogóle a propos medytacji, że często się wydaje, że nie ma się na nią czasu. Podczas kiedy to jest tylko 15 minut i nie trzeba nic się przygotowywać. To jest 15 minut nie robienia niczego. Dlaczego tak trudno jest znaleźć czas na nie robienie niczego przez 15 minut? Przecież nie robimy nic przez większość dnia, przynajmniej nic ważnego. Lepiej 15 minut medytować niż 15 minut scrollować newsfeedy na Facebooku. Przekonuję prawdopodobnie bardziej siebie niż was w tym momencie, bo sam jestem też tutaj grzesznikiem w tym temacie. Bardzo ciekawe w medytacji do tego jest to, że jak sobie spróbujecie 15 minut nic nie robić i w miarę oczyścić myśli, to zobaczycie jak długie jest 15 minut. W sensie to jest kawał czasu, a normalnie w codziennym życiu 15 minut nam mija po prostu na niczym, nie? Siadasz do komputera i 2 godziny mijają. Kupiłem sobie prezent. Posiadanie Amazon Prime w pobliżu domu to jest ciężka sprawa, bo... Światełko. Żartuję, nie tylko. Oh man. Przeczytałem kawałek serii Sandman kiedyś parę lat temu i bardzo mi się podobało, ale jakoś tak wypadłem z obiegu, więc uznałem, że czas w sumie skończyć i przeczytać całą tę sagę i to jest pierwszy tom z 2 takiego zbiorczego wydania. Szaleństwo. Jest takie fajne mobilne światełko, mam nadzieję, że się przyda do nagrywania w różnych ciekawych miejscach z kolorkiem. Ale dzisiaj jest bury dzień normalnie, przed chwilą śnieg padał. Jest tylko parę dni w roku kiedyś w Tokio pada śnieg, czasem nie ma ani jednego. No i dzisiaj był jeden z nich, taki ciekawostka dzisiaj. Q&A. Krzysztofie, powiedz, skoro Japończycy kupili firmę Wedel, to czy produkty Wedla są w Japonii często wystawiane na sprzedaż, czy nie bardzo jest promowany? Raczej nie bardzo. Czasem się widuje, głównie w sklepach sieci Lawson, ale rzadko. To jest oczywiście specyficzny przypadek, ale w Japonii jest wiele takich randomowych polskich produktów, które pojawiają się tu i tam w niewyjaśniony sposób. Na przykład nagle polskie piwo jest w jakimś sklepie. Już mówiłem wielokrotnie, najbardziej popularnym, myślę, takim polskim produktem spożywczym, jaki się tutaj widuje, jest żubrówka. I spirytus. Zawsze mnie to śmieszy, że jest spirytus sprzedawany na półce z alkoholami, obok właśnie wódek. Ja nie wiem, czy to ktoś kupuje tutaj w ogóle bez jaj. Jak przełamujesz niemoc twórczą? Co robisz, gdy zupełnie nie masz pomysłu na odcinek czy inny film? Używasz jakichś trików, aby pobudzić swoją kreatywność? Pozdrawiam. W kreatywności najgorsze to jest dać się zablokować i nie móc ruszyć do przodu. To jest banalne, co mówię, ale taka jest prawda. Więc dla mnie najważniejsze jest, żeby się nie zatrzymać. Siłą rozpędu jestem w stanie zrobić bardzo dużo. Kiedy mam bardzo dużo do zrobienia, to siłą rzeczy robię te rzeczy po kolei, przeskakuję. Nagle jednego dnia zapytaj beczkę, drugiego dnia wyjazd, trzeciego dnia jakiś projekt dla klienta w Japonii, czwartego dnia jeszcze coś innego, tutaj vlog przez cały ten czas. Jeśli dużo się dzieje, to jakoś tak nie mam czasu się zastanawiać nad tym, jak bardzo nie mam natchnienia. Kiedy zwalniam, to owszem zdarzają mi się momenty, że jestem troszkę zagubiony i nie mam pomysłu, co zrobić. Wtedy bardzo mi pomaga rozbicie kolejnego dużego projektu na bardzo małe kroki. I zaczynam robić coś, co jest tylko wstępem do zrobienia czegoś i tak sobie sam siebie próbuję sprytnie okłamać. I mówię sobie, nie zrobię tego filmu dzisiaj, ale zacznę pisać notatkę, w której będzie fundament scenariusza. I zazwyczaj jestem w stanie siebie samego tak oszukać krok po kroczku, bo zacznę pisać tę notatkę i tak zaczyna mnie kusić. No to może już nie poprzestanę na tym, tylko zacznę robić troszkę więcej i więcej i więcej. I bardzo często kończy się tak, że wzbudzam w sobie tę siłę rozpędu, którą jestem w stanie taki projekt dość szybko skończyć. Więc rozbijanie na małe kroki, to działa. Czy jako Polaka na emigracji w Japonii spotkały Cię kiedyś jakieś nieprzyjemności w związku z Twoją narodowością? Może wręcz przeciwnie, jesteś traktowany ulgowo z tego powodu. Myślę, że Japończycy nie mają opinii na temat Polski. To jest jakby kompletnie neutralna sprawa. Jestem obcokrajowcem z jakiegoś tam kraju. I to jest w zasadzie wszystko. Większość ludzi mniej więcej wie, gdzie Polska leży, ale nie byliby w stanie jej dokładnie na mapie pokazać, więc trudno, żeby mieli jakąkolwiek konkretną opinię. Jak ktoś tam kojarzy, no to jest miło. Zazwyczaj
stara się być miły, no bo Japończycy generalnie starają się być mili a propos wszystkiego, co mówią. Nie miałem nigdy żadnej negatywnej przygody w związku z byciem Polakiem. Miałem negatywne doświadczenia na zasadzie po prostu bycia obcokrajowcem, w takim bardziej ogólnym wrażeniu. Ale też to nie jest nic, czym należałoby się przejmować. No tak jak już też parę razy mówiłem, czasem jakiś creepy dziadek po prostu zacznie na ciebie krzyczeć na ulicy, żebyś spierdalał. No i tyle. Ostatnio wspominałeś, że ograniczeniem w kręceniu vloga jest waga sprzętu. Chciałem zapytać, ile waży twój sprzęt, który zazwyczaj używasz do kręcenia vloga? Nie wiem, no nie ważyłem. Możesz sobie sprawdzić, ile waży Sony A7S II z jakimś tam obiektywem Zeiss Batis na przykład. Możesz sobie to łatwo zgooglować. Waga aparatu, tak długo jak mówimy o małych aparatach, no jak mówimy o kamerach typu RED, no to wiadomo, że tego się nie da jakby tak przewozić jak ten. To jest w ogóle trochę denerwująca dla mnie sprawa, jak wszyscy mówią, patrz w ogóle, ty będziesz chce robić ładnego vloga, a tam John Olson se robi REDami w ogóle ten. No ale on tego, widać, że to on tego nie robi sam. Nie da się tak REDa, czy 2 REDów w ogóle dzierżyć, chodząc sobie po mieście i kręcić sobie selfiaczków nim. No nie da się, taki duży sprzęt, niemożliwe to jest. Jak mówię o wadze sprzętu, to nie chodzi mi tyle o sam aparat jednak, tylko o wszystkie takie peryferia, bo to się zbiera. To się wydaje, że kręcisz film samym aparatem, tymczasem potem dochodzi ci mikrofon, który też może mieć różny rozmiar, różną wagę. Jak chcesz mieć lepszy dźwięk, to na przykład masz przedwzmacniacz, masz jakiś tam, nie wiem, follow focus, jakiś ten, jak to się nazywa? No to taka obudowa na obiektyw, żeby odbić światła nie było. Do tego jeszcze najlepiej stabilizator dać, więc tutaj może zamiast jednoręcznego gimbala noś sobie Ronina i rób sobie selfiaczki Roninem codziennie, nie? W pewnym momencie się nie da po prostu i umiejętnością wyboru dobrego sprzętu do vlogowania jest również umiejętność wybrania rzeczy, które są praktyczne. Ja wręcz powiedziałbym, że Sony A7S II, którym kręcę teraz, jest dużo mniej praktyczny i dużo gorszy do vlogowania niż GH4. Ma po prostu dużo lepszą jakość obrazu. Mnie zależy obecnie na jakości obrazu, ale nie wykluczam, że sobie do GH4 wrócę, bo ona jest nieporównywalnie milsza w obsłudze, szybsza, bardziej responsywna, wygodniejsza. Jak chcecie zacząć vlogować, to zróbcie, jak macie jakiś budżet takiej średniej półki, to idźcie w GH4. Możecie sobie kupić fajne obiektywy, do tego będzie bosko naprawdę. A7S II to jest trochę masochizm. Przecież już sam fakt, że nie mam podglądu na kamerze tego, co robię, tylko muszę używać telefonu, to już jest niepraktyczne, nie? Weronika pyta, jesz ostre jedzenie, bo nie wiem, czy mam rezerwować hot pot syczuański. Rezerwuj. W Zapytaj Beczkę wspomniałeś o tym, że wystawiłeś własną sztukę na deskach teatru Groteska. Mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej? To była sztuka zrobiona na festiwal teatralny. My byliśmy wtedy w liceum, tytuł brzmiał Cela. To była taki psychodeliczno-cyberpunkowa sztuka. Kiedyś mieliśmy to nagrane na VHS-ie. Jedzenie. No dobrze, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Jeśli Wam się podobają filmiki, w tym tygodniu było naprawdę kilka bardzo fajnych rzeczy. Mieliśmy film z ognistej bitwy. Święto odbywa się w pokojowej, uśmiechniętej atmosferze. Było Zapytaj Beczkę, to na innym kanale. Takich życzeń na pewno się nie spodziewałaś. Filmy o nartach. Douglasa. Na nartach. Więc obejrzyjcie sobie to wszystko i do zobaczenia jutro.